Gdzieś wszystkim jedziemy już, mi się wydaje, już w Pomorskim jedziemy. Na A1. Dzisiaj miałem rozmowę z motorzystą, który podszedł do mnie i mówi, że jego to nie przekonuje. Mnie to nie przekonuje. Mnie to nie przekonuje, ale ja go nie próbowałem na nic przekonać. To on do mnie podszedł, bo ewentualnie ma duże zainteresowanie samochodem elektrycznym. Bardzo dziękuję, że oglądacie. Bardzo dziękuję wszystkim, kto subskrybuje mój kanał. Kto nie jest zasubskrybowany, proszę, zasubskrybujcie, nic wam to nie kosztuje. No więc napiszcie proszę komentarze i pytał u mnie, jak to jest, że jest ten ekran, to jest okropne. Jak to nie ma tutaj deski rozdzielczej, nie ma tutaj zegarów przed kierownicą. A ja mówię, że za to mam bardzo nisko maskę. Super mam tutaj, bardzo dobrze widać drogę. Bardzo dobrze czytelne są jakby rozmiary tego samochodu, przez to, że właśnie nie mam tutaj zegarów, nic mi nie jest to jak w BMW, gdzie siedzisz tak, a jest niżej. A ten ekran, to już się przyzwyczaiłem, więc z tym problemu w ogóle żadnego nie mam z tym ekranem. A jak prądu zabraknie, jak to wyjść z samochodu, no mówię, kurde, no jak w wypadku awarii, to się odblokowują. Ale gdzieś tam pisali, że tam się nie odblokowują. Media kłamią, niestety. Bateria 12V zostaje jakby podłączona do awaryjnego zasilania wszystkich tych rzeczy, typu zamki, drzwi i tak dalej. W razie wypadku samochód, jak już będzie nieruchomy, jak już stanie, samodzielnie odblokuje wszystkie drzwi. Tak, tylne drzwi u mnie tutaj w Tesli nie mają awaryjnego, mechanicznego otwierania. Przednie drzwi mają normalną klamkę taką, otwieracie mechaniczne drzwi. No, wypadek jak był, kiedy na Model 3 czy Model Y gość chciał zabić siebie i całą rodzinę i zjechał z góry po prostu, w dół. Wszyscy zostali cali i udało się ich po prostu wyciągnąć normalnie z samochodu, nie było problemu z tym. Także to jest chyba przeszacowane z tym ryzykiem. No w razie jak nie otworzysz się, to tak, zostaje możliwość wtedy z tyłu do przodu i na wyjście z samochodu. Ale na przykład pożar, baterie LG, które teraz są do Europy importowane ze wszystkimi Teslami, oprócz tej podstawowej, to bateria LG ma taką zaletę, że jest mniej palna niż bateria Panasonic, także nie jest wybuchowo palna. Jest więcej czasu w razie katastroficznego uszkodzenia pojemniku baterii, o ile ktoś zostanie żywy w samochodzie, żeby z tego samochodu wydostać się. A jeżeli macie Teslę Standard Range tylnonapędową z baterią, które już od 2020 roku są wwożone do Polski LFP, Lithium Ferrum Phosphate, czyli żelazo fosforanowe, no to te baterie nie są palne, słuchajcie, nie są palne. Więc nie ma ryzyka, że w razie wypadku coś wybuchnie albo będzie tak nagły pożar, że wszyscy spalą się na żywo. Nie ma. Tesla ma zabezpieczenie. W razie wypadku, kiedy strzeli poduszka, rozłączasz się, tam jest taki bezpiecznik, który bateria po prostu rozłącza na pół. Dwie polówki baterii są rozłączane mechanicznie i nawet jak coś będzie się działo w jednej, to już nie ma. System 400V nie jest już zasilany w ogóle, więc nie urazi prądem, o ile bateria tak nie rozsypana, ale nie będzie rozsypana, jest jednym kawałkiem. Zasilanie awaryjne mamy z baterii 12V i wszystko dobrze. Dobra, to takie komentarze. Uciekłem od tego pana, który mi pytał, ponieważ robiliśmy testy. Jeszcze raz dziękuję, że oglądaliście i do widzenia.